jaja. Dzień dobry, proszę Państwa. No, porządek naturalny miał już zostać zaburzony, ale nie został. Jeszcze śpię. Ale zaraz się obudzę. Dzień dobry. No dzień dobry, proszę Państwa. Pierwszy punkt często jest tym najważniejszym punktem. No niekoniecznie najważniejszym, ale podstawowym, jest takim filarem, ten pierwszy krok. Gdzie jeszcze kroku nie zrobiliśmy. Ale trzeba się obudzić, więc człowiek się obudził. Na całe szczęście nie musiałem dzisiaj się budzić wcześniej, mogłem sobie pospać, chociaż obudził mnie telefon. I już myślałem, no nie wezmę ani tej kamerki, ani nic, bo muszę się zbierać szybko i coś załatwić. I to by zrujnowało cały nasz dzisiejszy plan dnia. Ale na szczęście sytuacja została zażegnana i możemy iść zgodnie z naszym planem. A więc pierwszy punkt to było po prostu się obudzić. Drugim punktem to jest to, żeby się ogarnąć. Jak się ogarnę, to Wam przedstawię resztę dzisiejszych punktów. By the way, to stwierdziłem, proszę Państwa, że się dziś wyśpię i jest godzina 10, czyli dość późno, ale potrzebowałem snu, bo ostatnio nie spałem za długo, a dzisiaj mogłem sobie pospać, tak, no i super. No i co, proszę Państwa, nam zostało? No zobaczymy, czy jajka są dobre, to nam zostało zjeść, prawda, jakieś jajka przed siłownią by wypadało. Już prawie drugi raz mój plan został zaburzony, ale chyba ostatecznie nie zostanie zaburzony. Zrobimy sobie jajca sadzone i jak zrobimy sobie jajca sadzone z jajek, mam nadzieję, że jeszcze świeżych, to wam powiem, co dziś będziemy robić, bo będziemy robić nieprawdopodobne rzeczy, tak? Z zewnątrz zawsze wygląda dobrze, chyba że jest pęknięta skorupa, a nie jest. Jakby ktoś mnie spytał o śniadanie i by spytał co, no to już wiadomo co. No i to co jest sadzone? Coś cholera. No więc próbujemy jajco i opowiadamy o tym, co dzisiaj nas czeka. No proszę Państwa, czeka nas dzień pełen przygód, albowiem wypadałoby trening zrobić, tak? To nie ma rzeczy jak się opitala. Człowiek się już opitalał w życiu wystarczająco. Doskonałe, nie zepsute. No i oczywiście serek szynka. No i tak, no dzisiaj postawiłem na to, żeby się wyspać, bo ostatnio ten sen u mnie jest dość nieregularny, proszę Państwa. No i teraz można dyskutować, czy ważniejsze jest to, żeby sen był regularny, w sensie, że kładziemy się spać o tych samych porach, wstajemy o tych samych, czy to, żeby spać wystarczająco, żeby się wyspać i żeby organizm się zregenerował. Ja bym wolał połączyć te dwie rzeczy i tak sobie żyć, że idę spać zawsze o tej samej, wstaję zawsze o tej samej, ale proszę Państwa, życie to jest życie. Życie bywa nieprzewidywalne i różne rzeczy się dzieją. Dlatego też ja wolę słuchać swojego organizmu. Jak mi się nie chce iść spać za wcześnie, to po prostu nie idę spać za wcześnie. Jak mi się chce wstawać wcześnie, to wstaję wcześnie. Ale dość często mi się nie chce, więc wstaję później. Więc dzisiaj zdecydowałem, że po ostatnich dość intensywnych dniach wstanę sobie później. Po to, żeby i tak wykonać wszystkie założenia na dzisiaj, no. Dobre jajko. Żeby nie było tak kolorowo. Jogurt też nie jest pierwszej świeżości. Kto wie, o co chodzi z jesiotrem drugiej świeżości, tego serdecznie pozdrawiam. No więc jogurt nie jest tej pierwszej świeżości, tylko tej drugiej też, bo otwarłem go z 2-3 dni temu i go nie zjadłem, bo było rano i mi się nie chciało jeść. I za wcześnie było, bo to było przed 6 rano. I tak dziubnąłem i zostawiłem. Jeszcze jest dobry, zaraz będziemy pić kawę, proszę Państwa. No już, proszę Państwa, tyle punktów dnia zaliczyliśmy, że hej. No i smacznej kawusi. Przyjęło się jedzonko, dobre. Ja nie wiem takich śniadań, takich konkretnych, ale dzisiaj dla mnie to było strasznie konkretne. 2 jajca zjeść, kanapkę ze serem, ze szynką, z ogórkiem pomidorowym. Ogórka pomidorowego mi, widzicie, brakowało. No natomiast wstałem, ogarnąłem się i zjadłem śniadanie. To jest dobry początek dnia. Prawie w środku dnia, bo już 11 jest 05. Godzinę mi to zajęło to wszystko, ale potrzebowałem trochę czasu dla siebie z rana, bo rano to w ogóle umysł inaczej pracuje. Co nas czeka, proszę Państwa? Być może trochę kaszlu, bo mnie ostatnio kaszle, ale oprócz tego kaszlu czeka nas robota oprócz tej siłowni. Więc jako, że jestem kierowcą, proszę Państwa, we wspaniałej niemieckiej aglomeracji i to nie kierowcą autobusu, nie kierowcą, tylko po prostu kierowcą. No i wożę rzeczy. No i dzisiaj będę woził rzeczy. No to Wam pokażę, jak się wozi rzeczy, jak się normalnie, moje ulubione chyba zadanie, wypitalać śmieci na wysypisku. Nie ulubione, ale już polubiłem nawet. To, że tam daje śmierć i w ogóle to już inna sprawa, ale da się przeżyć, bo to jest fajne, jak się tak rzuca takimi workami czy coś, prawda? No fajna sprawa. Nie, no są rzeczy, które bardziej lubię robić, bo tam to się człowiek może upitolić jakimiś dziwnymi rzeczami z budowy. No ale życie, proszę Państwa. Cała prawda całą dobę pokazuję Wam, proszę Państwa, no tak jak zresztą zawsze często pokazywałem to, co się dzieje u mnie w sposób
Bój, czyli tak jak jest, a nie tak jakby mogło być, albo chciałbym, żeby było, albo idealizowanie życia i tak dalej, w sensie pokazywanie czegoś, co nie jest, bo coś, co nie jest, to się pamiętajcie, że w ten rejestr w ogóle, proszę Państwa, nie pisze. Przez to moje spanie troszeczkę mi odpadło punktów, to znaczy 1 punkt, czy tam 2 punkty mi odpadły i teraz mam mniej tego, więc po prostu trzeba się wyrobić na 19, żeby śmieci wyrzucić. To jest z jednej budowy je wziąć, to jest moje jedyne zadanie, bo bus już będzie załadowany, więc spoko. Proszę Państwa, ostatnio to, żebym pracował ciężko, niesamowicie długo, ale to jest normalne, to się zdarza i tak trzeba żyć. Bo po co ma człowiek nie pracować, jak może pracować? Ale po co ma pracować za dużo, jak może pracować nie za dużo? Wtedy jest lepiej. Idziemy, proszę Państwa, na siłkę z buta, bo jakże inaczej. Trochę nam się czas opóźnił, bo jest godzina 13, ale trzeba będzie troszkę później za to zapierdzielać, żeby zdążyć do 19 dojechać w inną lokalizację. Ale cóż, chciało się dłużej pospać, to teraz po siłowni, proszę Państwa, nie będzie czasu na odpoczynek. Cholera. Koniec. Ciężkim wysiłkiem, proszę... O kur... Ciężkim wysiłkiem Piotrula do nas dotarł, proszę Państwa, ale on zaraz ucieka. Jedziemy z posiłkiem regeneracyjnym. Posiłek regeneracyjny jest niezwykle istotny. Doszedłem do wniosku, że możemy zrobić to trochę, prawda, po włosku. Czyli spożywamy posiłek śniadaniowy. Znaczy oni tam... Cholera, 3 sekundy nie było. Spożywamy posiłek lekki. No nie no, śniadanie to wiadomo, nie będę jadł croissantów czy tam jakichś takich na śniadanie, kornetów. Tylko normalne śniadanie jak człowiek. Ale później, jak tak człowiek z siłowni wróci, to taki delikatny posiłek regeneracyjny, żeby się tak nie tętegnąć. Tętegniemy się dopiero wieczorem, zeźrując jakiś makaron. A obecnie wsadzamy borówkę amerykańską. Nie wiem dlaczego amerykańska, ale a borówka to borówka. Została nam kanapeczka ze śniadania jedna, to znaczy pół kromki. I ogórcik, prawda, smakowy, mango. A robisz się youtubera? Tak, a ty? No jeden na budowę, nie mam wodę. No ja nie Ja mam. się nie bawię w youtubera. No i ktoś musi. No i tak. Ktoś musi pracować. A co robisz? O, słynną owsiankę właśnie. Nie, to nie jest owsianka, bo nie ma owsików tutaj w tym. Jest borówka, jest jogurt. To i tyle. I z kanapeczką. To jest Ale zależy. bardzo zdrowo. Bardzo, dziękuję. Pozdrawiam, Piotrek. Kurwa, kamera mi spadła, no by to strzegł. Dobrze, wpitalamy teraz owoce, proszę Państwa. Bez owoców nie ma rady, nie. Tego się nie zje. Owoce są, jakim powiedziałbym, podstawowym składnikiem. No i co? No i orzechy. Aha. Kurde. No, bez orzechów to się nie liczy. Muszą być orzechy. No i ten chlebek da trochę dużo. Aha. No i mamy takie coś. Choco Crunchy, żeby nam chrupkało. Czekolada, słodkie trochę. W taki oto sposób, proszę Państwa, zaspokoimy posiłowniowy głód. I dopiero potem będziemy się brać za poważne posiłki. No co no, z siłownią się wyrobiłem w 1,5 godziny mniej więcej. Ten spacer też trochę zajmuje z 10 minutek, 15 minutek trzeba iść, ale to dobrze, no. Im więcej ruchu, tym lepiej. Zwłaszcza, że, proszę Państwa, mówiąc między nami, człowiek znowu się roztył, no bo nieważne, ale jak nerwy człowieka biorą, a niestety mnie czasem wezmą, to się roztyje, no i jakieś takie... Nieważne. W każdym razie spożywamy posiłek, pijemy kawę i jedziemy dalej. Nie ma miękkiej gry. Cholera, ale było dobre. Rozprostujemy nogi tak dosłownie na momencik, proszę Państwa, i widzicie, jakbym teraz zeżarł na przykład jakiś, prawda, obiadzik taki pełny, jakiś makaron, jakiś tam ryż, kurczak, cokolwiek, co by było takie cięższe. Ten teraz tak chciał siąść i się zdrzemnąć, bo ja uwielbiam drzemkę sobie strzelić właśnie po obiedzie, dlatego też przestawiamy taką obiadokolację, zrobimy wieczorem, żeby to wieczorem był taki cięższy posiłek. Zobaczymy o 18, może 19, zobaczymy jak się będzie chciało. Tylko problem jest taki, że mnie wtedy też znuży na
drzemkę zapewne. Z przyzwyczajenia po prostu. I co wtedy? No wtedy już nie można iść na drzemkę, bo to jest za późno. Jak się wtedy zaśnie, to się w nocy nie będzie spało z kolei. No i to jest taki, powiedzmy sobie szczerze, problem. Generalnie kłopotów trzeba unikać, ale warto też w życiu czasem coś potestować. Czy coś się opłaca, czy się nie opłaca czegoś robić. Albo powalczyć z drzemką i po prostu pójść do góry i sobie pomontować. No bo pomontować trzeba wieczorem film. Ale czasem jak drzemka złapie, taka popołudniowa czy coś, to się tak ciężko się oprzeć, proszę Państwa. Zwłaszcza, że ja to kocham. Tylko kocham to robić koło właśnie 14-15 godzina człowiek zje, to wtedy się doskonale śpi. Też czasem za długo, ale no, jak człowiek potrzebuje snu, no to po prostu śpi. Więc tak, no co, pijemy kawę, pracujemy, coś porobimy. Dziwnie się w ogóle czuję, proszę Państwa, bo odwykłem po pierwsze od kamerki, ale generalnie gdy pokazuję Wam skoki narciarskie, to zawsze przychodzi mi to jakoś łatwiej. Nawet głupoty się łatwiej pitoli, a tutaj pokazywać normalne, codzienne życie, chociaż takie też troszeczkę niestandardowe bym powiedział. To jest takie dziwne, czuję się w tym dziwnie i niekomfortowo i do tego dochodzi to, że częściej trzeba obcować z obcymi ludźmi, których się nie zna, bo to jednak duże miasto jest i tak dalej. I w ogóle wychodzenie i gadanie do kamerki, jak dużo ludzi patrzy, to jest dla mnie, to ja tego nie potrafię do końca, dlatego gdzieś na ulicy to też nie za bardzo. Nie. Ale może przywykniemy, zobaczymy, proszę Państwa. Zobaczymy, co się cholera z tego urodzi, może będzie coś śmiesznego, może będzie coś w ogóle nieśmiesznego i w ogóle, ale cóż, tak jak już wspomniałem na początku mojej wypowiedzi, drodzy Państwo, próbować warto. Freibad. Also, was ganz Neues ist dieser Kinderspielplatz, auch wenn ich den... No i co, proszę Państwa, jedziemy, pierwsza misja, jedziemy na pierwszą budowę, także elegancko, słucham sobie niemieckiego radia, no bo tutaj ten pobyt chcę też wykorzystać na naukę języka niemieckiego, tak chociaż w drobnym stopniu, żebym coś tam więcej się mógł dogadać, bo nie robię tego jakoś bardzo intensywnie, no też kurczę, to nie jest tak, że ja tu jestem i mam czasu nie wiadomo ile. Wiadomo, że jakby się chciało, no to by się człowiek nauczył tak szybciej, ale że mi się nie chce, to się nie nauczę szybciej. Ważne, że cokolwiek próbuję, bo bez próbowania to nie ma zabawy, a teraz jedziemy na pierwszą budowę, trochę późno, musimy się spieszyć, 16:10 będziemy, panowie tam kończymy o 17:00 robić, a to trzeba wynieść, ktoś mi musi pomóc, no bo sam przecież nie wyniesę, proszę Państwa. Pierwszy raz powiedziałem prze Państwa, zawsze mówię pre Państwa. Nieważne, jedziemy, proszę Państwa, mamy 21 minut do celu. Cholera. No, światło czerwone, nie można jechać. Ktoś tu Niemcom kibicuje, cholera, tu po prawej i tu po lewej. Czyli to zastanawiałem się, czy tylko w Polsce tak jest, że ludzie flagi wywieszają. No w tym roku niestety nie wywieszają, bo się Polska nie zakwalifikowała, prawda? Ale Niemcy też tak robią, też flagi wywieszają i też sobie na lusterka zakładają polskie flagi, niemieckie flagi. Takich rzeczy, choćbym chciał, to też nie sposób Wam pokazać. No, załadunek pełną gębą, my pre Państwa załadowali normalnie, elegancko. No i jedziemy teraz wywieźć to, co nam zostało. Zostało nam dużo gruzu, prawda, i jakichś pierdół i to trzeba będzie wypitolić. Przydałby się ktoś do pomocy, bo to ciężkie, ale jestem silny i po siłowni robię drugą siłownię po to, żeby jutro nie móc wstać. Także elegancko. No a przecież nie będę wyciągał kamerki jeszcze przy innych ludziach, co ładują, bo może sobie nie życzą na przykład, ja nie wiem, a ja sobie życzyłbym, ale wiadomo o co chodzi, proszę Państwa. Dobrze, jedziemy w prawo, jedziemy, kurde, wyrzucić to, co zostało załadowane. Niezła heca. Radio Wuppertal, moje ulubione radio, proszę Państwa. Słucham sobie i słucham, jeżdżę z otwartą szybą i ogólnie pogoda się trochę spitoliła, bo ostatnio to już było fajnie po 30 stopni, 35 nawet. Cholera, było ładnie, teraz jest gorzej. Ale to może człowiek docenić, bez troszeczkę chłodniej. Elegancko. No to teraz Wam mogę chyba pokazać, jak wygląda praca pracownika miesiąca. Jedziemy z gruzem. Gdzie jest ta hałda? Dobra,
pod hałdę i tam wypitalamy normalnie wszystko jak leci. Hałda. Teraz to będzie, patrzcie ile tego jest, cholera. Trzeba to wypitolić normalnie. A wypitala się w ten sposób, patrzcie. To jest niebezpieczne, ale ja się nie boję. Czekajcie, wypitolę to, bo to jest ciężkie, to pierwsze pójdzie do wypitolenia. O kurde. To jest bardzo satysfakcjonujące. To jest dobrze, bo można wycelować tak, żeby nie trzasnęło w auto, a później trzeba będzie przekładać te niższe, to wyższe poleciało dalej. Teraz jest skomplikowana akcja, ale damy radę. No i ja tu się, proszę Państwa, takich słów zwyczajnych niemieckich uczę. Takich w sumie niezwyczajnych. Jak chcecie wywalić, wypitolić gruz, to mówicie Bauschutt. Jak chcecie takie budowlane, mieszane wypitolić, no to mówicie Baumisz, bo tam jest miszu normalnie. I to się też wypitala tylko w innym miejscu i się za to więcej płaci, a za Bauschutt to się mniej płaci. No i generalnie, proszę Państwa, zaraz będziemy wypitalać tenże Baumisz, jego jest mniej, więc zobaczymy, ale wielka to była przyjemność wypitolić ten Bauschutt. Lubię to robić, polubiłem, na początku nie lubiłem, ale już lubię, bo to fajne takie jest, tylko trzeba uważać na zdrowie, bo kurczę, nie można, wiecie, trzeba odpowiednią technikę dobrać, tak żeby plecami tego nie dźwigać, tylko jakimiś nogima, prawda? Plecy proste, robimy przysiad, się podnosimy, prawda, więc to taka siłownia też jest nieprawdopodobne efekty to daje. Natychmiastowe bym powiedział, gdyby mieli skocznię. Ale tu by mogli wybudować skocznię, to bym skoczył i od razu pokazał, prawda, że jest siła, ale na razie jeszcze spokojnie. To jest taka chyba, proszę Państwa, najtrudniejsza robota tutaj w tym wszystkim, cholipka. Znaczy najtrudniejsza, w sumie najprostsza, bo nie trzeba używać mózgu. Ja tam się nie bronię przed używaniem mózgu, ja lubię. Ale po czymś takim, no to zaschnie w gardle, co znaczy, że jest to męczące. I no, generalnie zależy, teraz tego było mało. Ale jak tego jest dużo, to cholera przeripane. Ale dzisiaj fajnie, krótkie misje. Jeszcze mam parę drobnych pobocznych, coś tam, jakieś paczki odebrać czy coś. No ale to tyle, no bo to już nie ma co tak zapitalać jak szalony, prawda? Także wracamy na bazę, zrobimy sobie coś, upichcimy, proszę Państwa. No zapomniałem wcześniej niestety z mojego roztargnienia wyciągnąć mięsa z zamrażarki, które raz już rozmrażałem i domroziłem raz, więc to pewnie strasznie niezdrowe i tak dalej, ale no cóż, jakby było niedobre, to bym wypluł. Ale czy zostanie to mięso rozmrożone, tego nie wiem. Najwyżej zrobimy z samymi warzywami, bez mięsa. No, przydałoby się po siłowni, to się przydaje takie mięsko zeźryć, ale jak się nie zeźry, to się tragedia nie dzieje, proszę Państwa. Potem to zobaczymy, co będzie na jutro, jakie misje będą. No, jutrzejszy dzień też pewnie z kamerką spędzę. Nie mam zamysłu w ogóle, co tu dalej robić, ale coś Wam wymyślę fajnego, tak żebyście pamiętali o tym, że taki ktoś jak ja istnieje, żyje i nie tylko samymi skokami narciarskimi człowiek żyje, tylko robi śmieszne rzeczy, jeździ po budowach, zbiera gruz, przejaja, no tego to by się człowiek nie spodziewał. Znaczy ja bym się spodziewał, dlaczego nie, ale życie, pamiętajcie moi drodzy, lubi zaskakiwać, lubi pokazywać ciekawe scenariusze. No i w teorii śmieszna to jest robota, kurde, że jeździ się człowiek po budowach i gruz zbiera, kurde tego, no nie, no to tak, ale nie o tym dziś, o tym nie dzisiaj. Ale generalnie to nie jest źle, ja nie że narzekam, bo ja tylko zwracam uwagę na ciekawość tej sytuacji, bo to kurczę już kiedyś mówiłem, że czuję jakbym miał kilka żyć w życiu i też trochę młodszy byłem o parę lat. Dopiero wchodziłem w to dorosłe życie, teraz już trochę w to dorosłe życie wszedłem i sobie żyję i generalnie w
teorii wiele się nie zmienia, bo dalej wiele rzeczy dziwnych, różnych robię, niezależnych od siebie, ale, że tak powiem, troszkę jako człowiek się, tak można powiedzieć, rozwinąłem, poszedłem w pewien sposób do przodu i o te kilka lat jestem mądrzejszy, ale jednocześnie o te kilka lat jestem głupszy, bo człowiek rodzi się głupi, a umiera jeszcze głupszy, bo to życie tylko mu we łbie zakręci. Jest generalnie dość... cholera. Jest dość śmiesznie. Bo życie, proszę Państwa, to polega... Nie wiem, na czym polega i nikt nie udaje, że wie, na czym polega. Sami sobie musimy wymyślić, na czym ono polega. No i dla mnie w tym momencie polega na wywożeniu gruzu i wywożeniu śmieci na normalne wysypisko śmieciowe, więc to jest fajna robota, bardzo przyjemna, bo tak to na to wysypisko trzeba dojechać, to jest 20 minut, 25, a i 30, to teraz jechałem, no to i teraz znowu nawigację sobie włączę, widzicie jaki już jestem tu obeznany w tych Niemczech, cholera, jeżdżę bez telefonu nie można używać podczas jazdy, to już wyłączam nagrywanie, zjeżdżam na bok i włączam sobie, kochani, nawigację, tylko po to, żeby dowieźć samego siebie do celu, mnie razem z wami i tamże zeźryć coś. Czy z mięsem? To się okaże. No jeszcze, proszę Państwa, na powrocie szybki przegląd śniadaniowy tego, co kupiłem. Wszystko 22 euro kosztuje i sklep obok to jest jakiś, nie wiem, chyba turecki, bo chyba tureckie produkty. No i truskawki, pomidory, prawda, znaczy pomidory, truskawki, tuńczyk to na kiedyś, ajran, no ajran to dobra rzecz, warto spożywać, czy warto, nie wiem, ja lubię. Oliwki, Erło 70 normalnie, tak to same widzę po 5, kiedyś mówię, nie, drogo tu strasznie, a tamte to były jakieś wyjątkowe, a to są inaczej jakieś takie śmieszne oliwki. Soslos jest, jakby ktoś się chciał dowiedzieć. Banan, awokado. Awokado ponoć dobrze położyć jest na paparecie i za jakiś czas ono się tak troszkę zmięknie, bo jest troszeczkę twarde, a awokado to jest fajnie jak jest miękkie. O kurde. No tak, spleśniało ostatnia cebula, ale ja jestem zapobiegawczy, drodzy Państwo, i gdzieś ją tu będę miał, normalnie mam. Cebula. Cebula nam się akurat przyda do dzisiejszego makaronu. Arbuz. No i taki jalla mamy dla Państwa. Zaraz będziemy robić coś, ale najpierw pozwólcie, że się ogarnę, żebym wyglądał jak człowiek, a nie jak nie człowiek. Stawiamy na prostotę, proszę Państwa. No, tego mięska nie ma, ale ja wpadłem na pomysł, że przecież tuńczyka można troszeczkę dorzucić, no, żeby była rybka chociaż. Light meat tuna in vegetable oil and chili, czyli może być pikantny chili. No i mam jeszcze jakieś... Nie zwracajcie uwagi na to, że to nie ma glutenu, bo ja tak ogólnie generalnie mnie to nie interesuje, tylko tak zobaczyłem sobie w DM-ie w takim sklepie z kosmetykami i w ogóle, że takie stoją makarony jakieś. Cena była dobra, mówię, wezmę, spróbuję, taki jakiś brązowawy, śmieszny. Wziąłem, zobaczymy co z tego wyniknie. Może w pitole tu te oliwki. Przetestuję w ogóle tę oliwkę przy Was, czy się nadaje do czegoś. To jest z zapachu bardzo dobry. Dobre, kurna. Pokażę Wam efekt końcowy. Patrzcie, kurde. Patrz, ciężko jest wrócić do kamery po takim czasie. Przetestuję Wam coś, co zrobiłem dla siebie, drodzy Państwo. Niesamowicie ten tuńczyk jest pikantny z chili. Zobaczymy, czy się nie zezwymiotuje, bo to pesto też nie jest pierwszej świeżości. Otwarłem je w zeszłym tygodniu. Efekt Pawlowa, tak to się nazywa. Ale mam ślinotok, Jezus Maria. Zobaczymy. Pewnie będzie, no ja to pikantne lubię i doprawiam. Dużo doprawiam, może za dużo. Doskonałe. Świetny ze mnie kucharz. To jest to. Kurde. No i proszę Państwa, makaron bardzo dobry, był bardzo dobry. Ja to potrafię gotować dla samego siebie. Może komu innemu by nie smakowało, ale jak ja gotuję sobie chodzi o to, żeby
Mnie smakowało, no i smakowało mi bardzo takie fajne, eleganckie, troszkę pikantne, dla kogoś mogłoby być za pikantne, ale już się tak w miarę przyzwyczaiłem. No i cóż, proszę Państwa, na jutro żadne misje się nie szykują, a więc wolna sobota, to też stwierdziłem, że dzisiaj już nie będę montował, bo już jest po 20 chyba nawet, więc nie ma co, oddam się relaksowi, bo tego relaksu potrzebuję jednak. No dzisiaj ta siłownia, nie było kiedy też legnąć, rozprostować nóg i tak dalej, a teraz jest i w końcu mogę sobie przeczytać książkę. Ostatnio obejrzałem interesujący wywiad na kanale Zero z Jackiem Dukajem. Trwał chyba prawie 3 godziny. Obejrzałem i nawet jak obejrzałem, to też go włączałem i wracałem do pewnych momentów, takimi różnymi kawałkami oglądałem. Bardzo mnie ten wywiad zainteresował. To też kupiłem sobie książkę, proszę Państwa. Jacek Dukaj, Perfekcyjna niedoskonałość. Książka taka, że jak zacząłem czytać pierwsze 3 strony, to zaczynałem czytać książkę 3 razy i się zastanawiałem, czy tak przez całą książkę będzie jak przez te 3 strony. Na szczęście okazało się, że robi się to mniej zagmatwane dalej, bo jest dużo słów, nie takich łatwych, więc bardzo ciężkie, ale dzisiaj oddam się już tej lekturze. Być może oddam się też krótkiej refleksji na koniec dnia, a refleksja na koniec tego dnia, drodzy Państwo, jest taka, że jest elegancko i dobrze jest się czasem zmęczyć, dobrze jest się poczuć zmęczonym właśnie i no teraz ten dzień już, który dzisiaj tutaj nagrywałem, to był taki lajtowy dzień, ale na początku po przyjeździe tutaj w kwietniu, 12 kwietnia zdaje się tutaj dotarłem, no to jak się zaczęła praca, to się nie mogła skończyć i było cały czas strasznie dużo wszystkiego, no i fajnie. I do tego wszystkiego przyjeżdżając tutaj ja miałem pewne obawy, że zaniecham treningu, zaniecham aktywności fizycznej poza pracą, a nie zaniechałem, wręcz byłem w takim trochę transie cały czas, że praca, wracałem to od razu umyć się i w sumie bez sensu się myć, skoro się idzie biegać, się spocić, ale po pracy warto się umyć, jak się robi takie rzeczy jak dzisiaj, bo pyłkusz i tak dalej, proszę Państwa, zresztą sami widzieliście. No i cóż, refleksja też no trochę tak właśnie śmiesznie, że zimą to człowiek się czuje taki wyróżniany i tak dalej, może nawet ważniejszy niż teraz, kurczę, bo tak wiecie, no jeździ się na najważniejsze wydarzenia, zawsze otwierają przed tobą wszystkie drzwi, wiadomo, nie wszystkie, przesadzam, ale toczysz zupełnie inne życie, robisz fajne rzeczy, takie bardzo fajne, które nie każdy może robić i może dobrze, że przychodzi po tym taki moment. Sam świadomie zdecydowałem na zaproszenie mojego serdecznego przyjaciela, że chętnie się podejmę pracy tutaj, żeby sobie popracować latem i zarabiać też troszkę pieniążków, bo z czegoś trzeba, drodzy widzowie, jednak żyć. Więc to jest takie fajne też, że to może troszkę na ziemię sprowadzić, żeby ewentualnie człowiek nie obrósł w piórka za bardzo, bo jakby było cały rok tak jak zimą jest, to by było na pewno super, ale nie wiadomo, czy by mi palma nie odbiła. A teraz jakby tak miało być w przyszłości na przykład, że będę zarabiał dużo pieniążków przez cały rok, z tego co tam robię, skacząc na nartach w jakiś sposób, nie wiem, no może będę super skakał i wygram jakieś zawody, za które będą dawać pieniądze, no to jest mniejsza szansa, że mi palma odbije, może mi palma wtedy nie odbije, drodzy widzowie, no bo to jest łatwo, żeby palma odbiła, wiadomo, że nie jednemu odbiła i wolałbym, żebym nie należał do tego grona, któremu odbija właśnie ta palma. Ale śmiesznie. Serdecznie pozdrawiam z niemieckiej krainy, ze wspaniałej kanapy, na której skonsumuję kolejną już część tejże lektury. Jestem już prawie w połowie, także miłego wieczoru, miłego dnia, dobrego, wszystkiego, szczęśliwego, miłego życia. Serdecznie pozdrawiam, cześć.